Cześć wszystkim, z małym opóźnieniem, no dobra, trochę większym, ale nadal, wracamy do Was z recenzją routera AC2350 od Xiaomi. Wiem, że na niego czekaliście, wiem, że często pisaliście o nim w komentarzach i oto jest, serdecznie zapraszam. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda pudełko z routerem, sam router i to, co znajdziecie w środku, serdecznie zapraszam Was do naszego osobnego filmu, do unboxingu routera Xiaomi AC2350, a my zaczniemy od kilku informacji technicznych. Router Xiaomi AC2350 pojawił się na rynku w wakacje tego roku w Polsce. Mniej więcej czerwiec, lipiec, kiedy tak naprawdę mogliśmy zobaczyć pierwsze sztuki w sklepach. Ten router wyróżnia się tym, że jest routerem AIoT, czyli wspiera dodawanie sprzętów inteligentnych do naszego domu. Router sam w sobie posiada 8 antenek, z czego jedna właśnie odpowiada za to, żeby inteligentnie dodawać sprzęty. Ale o tym opowiem trochę później. Z samym routerem dostajemy w zestawie kabel RJ45, żeby sobie podłączyć internet. Router wspiera Wi-Fi 5, możemy sobie rozdzielić nasze Wi-Fi na 2, 4 i 5 GHz. I tak naprawdę to tyle, bo jest to po prostu router trochę większy niż jego konkurenci. Instalacja samego routera jest dosyć prosta. Po podłączeniu wszystkich kabelków uruchamiamy router, pojawiły się dwie sieci, 2, 4 oraz 5. Podpinamy się do niej, wpisujemy login i hasło i możemy wejść do konsoli zarządzania. Konsola tak naprawdę pokazuje nam podstawowe informacje o samym routerze i o naszej sieci. Poza tym możemy jeszcze sterować routerem za pomocą aplikacji Mi Wi-Fi, która osobiście dla mnie jest nieintuicyjna i niezbyt wygodna. Szczerze o wiele bardziej wolę, żeby się dostać do niego przez przeglądarkę. Wystarczy, że wpiszecie 192.168.31.1, no i wchodzicie tak naprawdę do ustawień routera i możecie zacząć magię. W panelu status jesteśmy w stanie zobaczyć podstawowe informacje o naszym routerze, czyli m.in. to, jak wiele mamy sieci. Na początek to będzie 1, 2, 4 i 1 piątka. Poza tym zobaczymy tam, jakie mamy hasła, jakie urządzenia są podłączone, ich adresy IP, ich MAC adresy, czyli wszystko to, co mamy w typowych routerach. Tam też znajdziemy trochę ciekawsze ustawienia, m.in. konfigurację Smart Connecta. Smart Connect polega na tym, że w zależności od tego, jaka jest siła sygnału, to przełączamy się pomiędzy siecią piątką a 2.4. Czyli jeżeli jesteśmy blisko routera, no to w tym momencie jesteśmy podpięci do sieci 5 GHz, a jeżeli jesteśmy dalej, no to jest utrzymywana 2.4, żeby utrzymać stabilność. Tutaj też znajduje się funkcja AIoT, o której wspominaliśmy wcześniej, która jest jednym z wyróżników tego routera. O co w niej chodzi? Chodzi w niej o to, że sprzęty Xiaomi, które mamy, a z tych sprzętów z inteligentnego domu, jak możecie zobaczyć na smartfonie, jest całkiem sporo, najpierw trzeba skonfigurować, podpiąć do odpowiedniej sieci, z tym routerem nie. Czyli on tak naprawdę wyszukuje wszystkie urządzenia, które są w jego zasięgu, patrzy, które są nieskonfigurowane i tak naprawdę za pomocą jednego przycisku jesteśmy w stanie je dodać. Testowaliśmy to na przykładzie kilku sprzętów Xiaomi. Działało naprawdę fajnie. Tak naprawdę ucinamy tutaj 1-2 kroki z konfiguracji, ale bardziej jest to, że wchodzimy do domu z jakimś urządzeniem, podłączamy je do prądu, a on już jest w stanie wychwycić to, że ono się znajduje i może je skonfigurować. Router bardzo lubi ekosystem Xiaomi i to nie tylko urządzenia IoT, ale również ich smartfony, takie jak Mi 10, dlatego że wspiera funkcję Multi-User MIMO i dzięki temu jest w stanie zwiększyć przepustowość poprzez stworzenie równoległych transmisji. Możemy to właśnie znaleźć w topowych telefonach Xiaomi jak Mi 10, Mi 10 Pro i kilku innych modelach. Router jest w stanie działać również jako repeater, czyli jeżeli macie już jeden router u siebie w domu, to możecie wykorzystać go jako wzmacniacz. On poza tym posiada także wszystkie podstawowe funkcje, które oczekiwalibyście w routerze ze średniej półki, czyli mamy przydzielanie stałych adresów DHCP, DNS-a, czy też możliwość bardzo łatwej konfiguracji VPN-a. Oczywiście tak różowo nie jest. To, czego brakuje routerowi, to m.in. logi, czyli bardzo ciężko jest dostać się do tego, żeby znaleźć informację, co się podziało, szczególnie jeżeli będziecie mieli jakieś problemy i router zacznie się dziwnie zachowywać, to dojście do źródła problemu, żeby zrobić jego analizę i go wyprowadzić, no tutaj będzie problematyczne. Główne testy odbywały się na parterze domu, a routery umieściliśmy na poddaszu. W centralnym miejscu sprawdzaliśmy, jaki jest sygnał. Więc tak, w obu przypadkach ten sygnał był dość dobry.
W stosunku Xiaomi do TP-Linka, Xiaomi czasami zdarzało się go gubić. Więc tutaj zdecydowanie na plus był TP-Link, jeżeli chodzi o stabilność łącza. Zresztą możemy Wam teraz pokazać kilka wykresów, w których zobaczycie, jak różniła się właśnie jakość sygnału pomiędzy Xiaomi AC2350 a TP-Linkiem Archer C6. Możecie teraz zobaczyć 3 wykresy. Pierwszy, gdzie mamy barwy seledenowe 2,4 GHz i ciemno-niebieskie 5,0 GHz, należy do routera TP-Link. Drugi, gdzie mamy jasno-czerwone 2,4 GHz i ciemno-czerwone 5,0 GHz, należy do routera Xiaomi. No i trzeci wykres, gdzie porównujemy, nałożyliśmy je na siebie, no i tutaj jasno widać przewagę TP-Linka nad Xiaomi. Teraz możecie zobaczyć również dane tabelaryczne z wyświetlonymi parametrami każdego z urządzeń. Znowu widzimy przewagę TP-Linka nad Xiaomi, mimo że to właśnie AC2350 posiada znacznie wyższą szybkość przesyłu sygnału Wi-Fi, bo Xiaomi posiada 2200 megabitów na sekundę, a TP-Link Archer C6 tylko 1200. Więc jeżeli w martwych strefach zastosujemy jakiś repeater, który nam zniweluje ten efekt gubienia się sygnału, no to wtedy istotna będzie szybkość przesyłu. A w rzeczywistości, czyli takiej codziennej pracy, nawet bez tego repeatera nie było wybitnie odczuwalne to, że ten sygnał się tracił. To bardziej wyszło po prostu w samych testach. Zrobiliśmy również testy dobrze znanym speed testem, żeby zobaczyć, jak tak naprawdę różni się sama szybkość przesyłu. Tutaj znowu trochę lepiej wypadł TP-Link, ale tak naprawdę była to kwestia dalej tego gubienia się sygnału. Kiedy dołożyliśmy repeater, to były one już praktycznie identyczne. Wrócę jeszcze do Artificial Internet of Things, czyli IoT, które mamy w nazwie i o którym już wcześniej Wam mówiłem. Teraz pokażę Wam tylko, jak to działa w samej aplikacji Michu. Do testu wzięliśmy sobie gniazdko z firmy Xiaomi, zresetowaliśmy je i wpięliśmy do gniazdka na parterze. Później mogliśmy zobaczyć, co się podzieje, czyli gniazdko pokazało nam się wśród sprzętów, które możemy dodać. Scanning for devices nearby, pojawiła się ikona gniazdka, na którą mogliśmy kliknąć i później tak naprawdę po select router dajemy dalej i gniazdko samo się sparowało. Dzięki czemu nie musieliśmy go wyszukiwać, skanować, po prostu po uruchomieniu aplikacji cała magia się odbyła i gniazdko dosłownie w przeciągu chyba 5 czy 10 sekund już było gotowe do działania. Podsumujmy sobie ten router. Dla kogo on jest? To jest router moim zdaniem dla fanów Xiaomi. Czyli jeżeli macie sporo tego sprzętu, albo chcecie mieć, jeżeli macie właśnie sprzęty z inteligentnego domu, macie smartfon Xiaomi, to te wszystkie dodatkowe funkcje są fajne, dobrze działają i budują nasz ekosystem, który ja osobiście bardzo lubię. Czy to jest dobry router? Tak. Czy są lepsze routery? Tak. Zresztą mogliście zobaczyć na naszych testach, że TP-Link wypadał za każdym razem trochę lepiej. Czy to chodziło o szybkość przesyłu akurat związana z zasięgiem, czy sam zasięg, no to TP-Link zawsze był mimo wszystko górą nad Xiaomi. To jest element, na którym myślę, że Xiaomi dalej powinno popracować, czyli żeby router był bardziej routerem. Wszystko wokół jest bardzo fajne, jego konstrukcja jest fajna, sam sobie router mi się podoba. Popracowałbym tylko faktycznie nad tymi podstawowymi, korowymi funkcjami. Może w tych droższych routerach to właśnie jest. Sam router kosztuje 220 zł, więc jakaś wybitnie wielka kasa to nie jest, a dostajemy całkiem fajny sprzęt. Więc naprawdę, jeżeli macie sporo sprzętu Xiaomi, no to wtedy go gorąco polecam. Jeżeli nie macie i szukacie routera, no to możecie wziąć go pod lupę, ale popatrzcie też na inne sprzęty. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Serdecznie zachęcam Was do oglądania naszych filmów, do subskrypcji, do polajkowania, komentowania. Raz jeszcze wybaczcie, że ten film powstał tak późno, ale mam nadzieję, że Wam się podobał. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.